Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj omówimy pociski, wszystko co, jak, gdzie, dokładnie, łącznie z algorytmami, jak to wszystko działa. Ze względu na to, że większość poradników w sieci, praktycznie chyba wszystkie, są nieaktualne, bo pociski przechodziły rebalanse i działa to zupełnie inaczej w materiałach tych, którzy kiedyś to zrobili, więc tu będzie aktualny poradnik, jak to wszystko wygląda na rok 2023. Dodatkowo planuję nakręcenie całej serii, czyli pociski, punkty spotowania, spotowanie, wykrywanie, zasada double dusza, side scrapa, tankowanie i tak dalej, pod warunkiem, że Wam materiał się spodoba. Obejrzyjcie, dajcie znać w tą albo w tą stronę, czy mam dalej nakręcać poradniki. Będę wiedział, czy to jest w ogóle potrzebne. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Nie włączam kamery, nie chcę nic Wam zasłonić. Chciałbym, żebyście skupili się na tym, co mówię i co pokazuję, jak działają te algorytmy, bo to są dosyć ważne, istotne sprawy. Druga sprawa, sorry za rysunki, nie jestem najlepszym malarzem, więc będzie to wyglądało jak będzie. Mam nadzieję, że informacje za to natomiast będą sensowne. Teraz pierwszy rodzaj pocisku, pociski przeciwpancerne, pociski, które niczym się tak za bardzo nie wyróżniają. Są to dosyć powszechne pociski, ale posiadają średnią penetrację, średnią prędkość, średnie uszkodzenia na strzał, mają swoje plusy, ale jeżeli chodzi o algorytmy, ale o tym dalej. I teraz przykładowym takim pociskiem najmocniejszym na czołgu w World of Tanks jest to pocisk na czołgu Hori 3 na dziale okrętowym, który zadaje 700 uszkodzeń przy największej możliwej penetracji w grze 360 mm, jeżeli chodzi o pociski przeciwpancerne. Drugim rodzajem pocisku są pociski podkalibrowe rdzeniem. Jeżeli byśmy sprawdzili 50 najszybszych pocisków w grze, wszystkie 50 będzie to pocisk podkalibrowy. Ciekawostka. K91 ma najszybszy pocisk w grze, który leci z prędkością 1700 metrów na sekundę, natomiast najmocniejsze pociski podkalibrowe posiada nasza E3, która zadaje 750 uszkodzeń na strzał przy penetracji 375 mm i te pociski charakteryzują się mocną prędkością, najmocniejszą w grze, dodatkowo średnimi uszkodzeniami na strzał i średnią penetracją, ale to są moje ulubione pociski. Dalej Wam wytłumaczę, dlaczego ja takie lubię. I następnym rodzajem pocisku są pociski kumulacyjne. Najbardziej skomplikowane do użytkowania dla gracza pociski w grze. Mają swoje zalety, niesamowite zalety, taka jak na przykład penetracja, bo mają największą penetrację, ale mają niesamowitą ilość minusów. Algorytmy nie lubią tego pocisku. Ciężko się strzela, nawet przy penetracji, tak jak tutaj ma Jadzia, 420 mm penetracji, potrafimy strzelić za 0 i ja Wam pokażę, kiedy i jak to się dzieje w dalszej części materiału. Nie wiem tylko, czy zdążę w tym odcinku, bo nie chciałbym robić jakiegoś godzinnego maratonu. Spróbujemy chyba to podzielić na dwie części, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dalej mamy ostatni rodzaj pocisku, odłamkowo-burzące. Pociski, które zadają w grze najwięcej uszkodzeń, natomiast mają najmniejszą penetrację, mają małą prędkość i przykładowo tutaj mogę Wam pokazać, że największe uszkodzenia na strzał zadają dwa słynne czołgi, czyli Godzilla i lodówka, czyli FV215B183 i FV4005, zadają aż 1750 średniego damage'u przy penetracji 230. Co ciekawe, najszybsze pociski odłamkowo-burzące posiada Minotauro i lecą one z prędkością 1256 metrów na sekundę. Teraz zaczniemy trochę bardziej skomplikowane rzeczy. Omówimy najprostszy wariant, czyli jeżeli pocisk trafi w pancerz pod kątem prostym, czyli najprostsza możliwa sytuacja do odmówienia. I teraz mamy pocisk przykładowo z penetracją 101 mm i trafi on w pancerz o grubości 100 mm. Jak się zachowa każdy rodzaj pocisku? Otóż nie jest to takie proste. Tutaj zachodzą pewne już algorytmy, które musimy omówić, ale zanim to zrobimy, przejdźmy wpierw do garażu, a następnie na treningówkę.
Jesteśmy w garażu i teraz tak, jeśli dopiero zainstalowaliśmy grę, jeśli reinstalowaliśmy grę, jeśli zainstalowaliśmy grę na innym komputerze, bądź użyliśmy modów, a tam jest też reset preferencji, powinniśmy wejść w ustawienia i zmienić dwa najważniejsze parametry, jeżeli chodzi o grę, czyli celownik. Otóż celownik zręcznościowy powinien być ustawiony ze wskaźnikiem przebicia, tak żebyśmy wiedzieli, czy celując dany czołg możemy go przebić, czy nie możemy go przebić. Tak samo sytuacja wygląda z celownikiem snajperskim. Tak samo musimy ustawić ze wskaźnikiem przebicia. Oczywiście jest wiele różnych rodzajów, wybieramy sobie, który najbardziej nam pasuje. Jest też kilka innych ustawień, ale nie będę tu pokazywał, bo już nakręciłem materiał w modach i ustawieniach, co powinniśmy zmienić, żeby grało nam się przyjemniej. Teraz przejdźmy do treningówki. Po poprawnym ustawieniu celownika w trybie zwykłym, jak i w trybie snajperskim mamy pokazany wskaźnik penetracji. Oznacza on, że zielony przebijemy, czerwony, że nie przebijemy i pokazuje nam się też wskaźnik pomarańczowy i czerwony. Co to oznacza, że pojawił nam się wskaźnik pomarańczowy? Przejdźmy znowu do slajdów. Załóżmy teraz, że pocisk ma 100 mm penetracji. W grze jest to rozwiązane na takiej zasadzie, że do penetracji podstawowej jest dodawane bądź odejmowane do 25%, czyli pocisk ma penetrację w granicach 75 mm do 125 mm. W momencie uderzenia w pancerz losowana jest penetracja i teraz jeśli mamy penetrację 100 mm, może nam polosować 50% szans, że przebijemy dany czołg, stąd wskaźnik jest pomarańczowy, bądź może nam nie polosować penetracji i nie przebijemy pancerza. Tak to się odbywa przy pociskach przeciwpancernych i podkalibrowych. Przy kumulacyjnych jest troszeczkę inaczej, choć przy kącie prostym, pamiętajcie, że rozmawiamy o kącie prostym, i działa zasada ta sama, czyli 25% penetracji jest losowane. Natomiast jeżeli chodzi o popeki podkalibrowe, pocisk po prostu przebija pancerz i zadaje uszkodzenie. Natomiast przy pociskach kumulacyjnych pancerz wybucha w momencie styku z pancerzem i energia jest przeniesiona do środka czołgu, jeżeli pocisk penetrował pancerz i zadajemy uszkodzenia. Ma to zasadnicze znaczenie w następnych algorytmach, które będziemy omawiać. Jeśli chodzi o pocisk odłamkowo-burzący, działa on jak kumulacyjny, czyli w miejsce trafienia w pancerz wybucha on, natomiast nie przenosi energii, nie penetruje, tylko odrywa odłamki w środku pancerza, które nazywa się to odpryskiwanie, które ranią i zadają damage. Jeśli polosowało nam penetrację na pocisku OB, który też miał 100 mm i pancerz ma 100, zadamy maksymalne uszkodzenia. Oczywiście uszkodzenia danego pocisku są tak samo losowane. Jeśli pocisk zadaje 100 uszkodzeń, tak samo losowany jest damage, czyli uszkodzenia wynoszą od 125 do 75 mm. Tak są losowane. Jest to tak zwane RNG, czyli możemy przebić, nie musimy i tak samo jeżeli chodzi o uszkodzenia, też tak to się odbywa. Natomiast pociski OBM mają taką dodatkową zaletę, dosyć trudno jest to wytłumaczyć i musiałbym nakręcić specjalny odcinek, żeby sprawdzić, do jakiej grubości pancerza i jakie zadajemy uszkodzenia, bo jeśli przy pocisku OB penetrację nam polosuje, zadajemy maksymalną, jeżeli chodzi o pocisk, oczywiście plus 20%, zadajemy maksymalne uszkodzenia, jakie są na danym pocisku. Natomiast jeśli nie polosuje nam penetracji, zadajemy uszkodzenia wprost proporcjonalne do grubości pancerza. Czyli w przypadku, jeżeli polosowało nam 99 mm, zadajemy powiedzmy 80 uszkodzeń. Jeśli polosowało nam 90 mm, zadajemy 70 uszkodzeń. Jeśli polosowało nam 75 mm, zadamy niewielkie uszkodzenia. Czyli grubość pancerza, trafienie pociskiem odłamkowo-buczącym jest, im grubszy pancerz, który trafimy, tym mniejsze uszkodzenia. Wcześniej
było to całkowicie inaczej rozwiązane, gdyż uderzenie w pancerz szukało odłamkami najsłabszych punktów na czołgu. Teraz już niestety musi dojść do uszkodzenia pancerza. Jeżeli pancerz będzie za gruby, po prostu nie zadamy żadnych uszkodzeń. Na super opancerzonych czołgach możemy nie zadać żadnych uszkodzeń. Dodatkowo pociskami OB wcześniej można było splashem zadać uszkodzenia, teraz natomiast tylko artyleria może splashem zadawać uszkodzenia. To jest najprostszy możliwy schemat uderzenia pocisku. Teraz dalej. Kiedy przebijemy osłonę, czyli możemy strzelać poprzez murki, słupki, samochody, które stoją, które pociski przelecą, które nie przelecą, a które stracą na penetracji. Znowu przejdźmy do treningówki. Zaczniemy od testu pocisków przeciwpancernych. Otóż pociski przeciwpancerne, tutaj mamy czołg za przeszkodą, nie widać go. W momencie oddania strzału przebiliśmy osłonę, zadaliśmy uszkodzenia. Jaki jest myk? Pocisk w momencie przejścia przez murek, samochód, bądź słupek, bądź jakiś element, budynek na mapie traci 25 mm penetracji. Jeśli ta penetracja wystarcza do spenetrowania czołgu, zadajemy uszkodzenia. Teraz test pocisku kumulacyjnego. Jak to wygląda przeszkodami? Teraz tak. Pociski kumulacyjne grzęzną praktycznie we wszystkim. Murki, samochody, słupki, wszystko to, co może być zniszczone poza drzewami, zostaje jakby zablokowane na tym elemencie. Dlatego pociski kumulacyjne muszą być używane tylko i wyłącznie, jeżeli widzimy czołg. Nie możemy używać ich do strzelania przez przeszkody. Teraz zrobimy sobie test pocisku odłamkowo-burzącego. Jak widzicie, pociski odłamkowo-burzące przechodzą przez przeszkody. Można zadać uszkodzenia. Jest to największa zmiana, jeżeli byśmy spojrzeli na wszystkie dostępne poradniki w sieci. Nie są one zaktualizowane w tych materiałach, które są zrobione. Pociski OB, pociski odłamkowo-burzące dostały rebalans i teraz mogą przechodzić przez przeszkody, mogą zadać uszkodzenia. Co się dzieje? W momencie przejścia przez przeszkodę pocisk OB traci 25 mm penetracji, tak samo jak pocisk przeciwpancerny. Natomiast pocisk przeciwpancerny może nie przebić. Pocisk odłamkowo-burzący prawdopodobnie zada jakieś uszkodzenia po trafieniu w cel. Czyli jeżeli mamy ogryski, lepiej jest załadować pocisk OB, strzelić przez przeszkodę. Jeżeli czołg ma kilka HP, można go wtedy łatwo skończyć. Wcześniej nie było to możliwe, teraz już można. Lecimy dalej. Teraz test pocisku APCR, czyli mojego ulubionego pocisku, którego najbardziej lubię używać w grze. Testujemy przelatywanie przez przeszkodę. Zobaczcie, pocisk przeleciał, zadał uszkodzenia, ale taka sama zasada jak przy OB-kach i przeciwpancernych odłamkowo-burzących. Tracimy 25 mm penetracji przez przejścia przez murek, dowolny obiekt i jeśli nam polosuje penetrację w momencie uderzenia w czołg, zadamy mu uszkodzenia. Jedziemy dalej. Teraz chciałbym poruszyć dwie ważne kwestie. Pierwsza, samo działo, jak się zachowuje, i druga kwestia, jak daleko lecą pociski. Jeśli chodzi o działo, będzie to najlepiej widać tutaj. Jest to element czołgu, który możemy wsadzić w każdy inny dowolny element. Nie niszczy się, nie łamie. Możemy grać na sklejkę, możemy taranować przeciwnika. Bez uszkodzenia lufy możemy dalej oddawać strzały. Teraz odległość pocisku, czyli pocisk leci na odległość około 720 metrów, ale nie jest mierzony z miejsca wyjścia z lufy,
tylko pocisk wychodzi jakby z jarzma i stąd odliczona jest odległość. Teraz, jeśli chodzi o pociski APCR, czyli podkalibrowe i pociski przeciwpancerne, tracą one wraz z odległością swoją penetrację. Nie znalazłem dokładnych danych, jakie są to wartości. Musiałbym to sprawdzić dokładnie, bo mogę to zrobić, ale zajmie mi to sporo czasu, więc to zrobimy w innym odcinku, wam to podam. Natomiast wiem na pewno, że APCR-y, pociski podkalibrowe, tracą więcej penetracji. Działo ma mniejszy kaliber, tak samo penetracja jest tracona bardziej przy niższych kalibrach, czyli im wyższy kaliber, tym mniej procent tracimy penetracji. Teraz bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o działo. Pocisk już wiemy, że nie wylatuje z lufy, wylatuje z jarzma i słuchajcie, możemy ingerować w pocisk już po tym, jak puści on jarzmo czołgu. Otóż, chciałem wam to pokazać na przykładzie z artylerią, bo najlepiej to będzie widać. Normalnie w sklejce z innym czołgiem próbujemy strzelać po ich spotach, próbujemy zablokować nasz garnek, żeby nas przeciwnik nie przebił. Natomiast jeszcze jest trzeci sposób, zablokować mu tor lotu pocisku, czyli wsadzić mu lufę w lufę i zobaczcie, co się wydarzy. Pocisk nie wyleciał, artyleria zadała sobie sama uszkodzenia, my dostaliśmy tylko uszkodzenie krytyczne. Działa. W sklejce możemy blokować przeciwnikowi pociski, celując w jego lufę i możemy nie zostać w ogóle przebici i nie możemy otrzymać żadnych uszkodzeń. Naprawdę stosujcie to, to jest ciekawy tip do grania, szczególnie w sklejce. Teraz jeszcze słówko o kumulacyjnych i HEK-ach. Z tego względu, że pociski kumulacyjne i pociski odłamkowo burzące nie tracą penetracji wraz z przebytą odległością. Teoretycznie najlepiej by było strzelać pocisków kumulacyjnych w najtwardsze cele, najdalej oddalone, z tego względu, że mają one największą możliwą penetrację, dodatkowo nie tracą wraz z odległością, ale musimy zapamiętać, że pociski kumulacyjne nie lubią pancerza warstwowego, nie lubią gąsienic, ale to jest naprawdę rozbudowany temat i pokażę wam, jak naprawdę dużym, bo tutaj mamy naprawdę sporą penetrację. Zobaczcie, że robimy tylko uszkodzenie krytyczne i jest rzeczywiście problem z pociskami kumulacyjnymi, ale to już w dalszej części to dokładnie omówimy, a teraz przechodzimy dalej. Przejdziemy teraz dalej, ale mam dla was zagadkę. Będziemy omawiać następny scenariusz, czyli skontowany pancerz. Teraz sobie wyobraźcie, że mamy 4 pociski, każdy ma taką samą penetrację, natomiast pancerz odchylił się od kąta prostego o 5 stopni. Niewiele, ale jest lekko pochylony. Oczywiście grubość pancerza w miejscu pochylenia też wynosi 100 mm, ale już stworzył się kąt. Pytanie brzmi tak. Który rodzaj pocisku na 100 strzałów przy tej penetracji takim pancerzu przebije największą ilość razy? I teraz są tutaj 3 miejsca. Będzie pocisk numer 1, który będzie przebijał najczęściej, będzie pocisk numer 2 i będzie jeszcze miejsce trzecie. Dlaczego? Dlatego, że wchodzą przy skontowanym pancerzu już dodatkowe algorytmy i dodatkowe zasady, które zmieniają całkowicie zasadę gry. Dlatego przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o pociski przeciwpancerne, tutaj ustawiłem kąt specjalnie 70 stopni. Widzicie to tak jak było w poprzednim zdjęciu, że żeby przebić tak skontowany pancerz, pocisk musi posiadać dużo więcej milimetrów penetracji, żeby to przebić. Ale jak to się odbywa, jak działa mechanika przebijania pocisku przez pancerz? Otóż pierwszą zasadą, która jest sprawdzana przez algorytm gry, jest to sprawdzenie, czy następuje rykosz, czyli pocisk, który uderza w pancerz, który jest skontowany pod kątem większym niż 70 stopni, z automatu, nieważne jaka jest penetracja, nieważne jaki jest pancerz, następuje rykoszet. Dotyczy to pocisków przeciwpancernych
i pocisków podkalibrowych. Czyli powyżej 70 stopni, jeżeli tu powiedzmy ustawimy się, tu są gąsienice, pocisk z automatu zrykoszetuje, czyli wszystko to, co mamy jakby na side-scrapie, ustawione pod kątem 70 stopni, z automatu dostaje rykoszet. Inaczej to się odbywa natomiast przy pociskach kumulacyjnych, z tego względu, że kumule odbijają się, zobaczcie jaki tu jest duży kąt, dopiero powyżej kąta 85 stopni. I tak to wygląda. Zobaczcie, jak niewielki kąt jest potrzebny, żeby pocisk zrykoszytował. Więc, ale z drugiej strony zobaczcie, jaką drogę musi pokonać pocisk przez ten pancerz. Tu było 100 mm, tak będzie kilkaset, żeby przebić i spenetrować ten pancerz. Jeżeli chodzi o haeki, one nie rykoszetują, z automatu wybuchają w tym miejscu, natomiast pociski kumulacyjne mogą zrykoszytować. I teraz ciekawostka. Po zrykoszetowaniu pocisk kumulacyjny odbija się w jakimś kierunku. Jeśli na jego drodze będzie pojazd, pocisk może spenetrować drugi pojazd. W zależności czy poleci do góry, czy poleci w bok, ale jeżeli penetracja pozwoli, inny pojazd zostanie spenetrowany. Natomiast jeżeli chodzi o pociski podkalibrowe i przeciwpancerne, pocisk traci 25% swojej penetracji w momencie rykoszetu, ale dalej, jeżeli spotka cel, który spenetruje, może mu zadać uszkodzenia. I tutaj została stworzona zasada 3 kalibrów, żeby zrekompensować i nie tworzyć paradoksów w wocie. Czyli pancerz pojazdu, powiedzmy tutaj ma 20 mm, my strzelamy z działa o dużym kalibrze, i na przykład z penetracją 360 i nie możemy przebić pancerza z grubością 20 mm. Otóż jest to zasada 3 kalibrów i zasada ta najprościej będzie ją wytłumaczyć najpierw na mojej stronce, którą często używam, a następnie przejdziemy praktycznie na treningówkę. Witam Was na stronie Tanks.gg. Jest to jedna z najlepszych stron, najczęściej przeze mnie odwiedzana, jeśli chodzi o statystyki czołgów, jeżeli chodzi o najlepsze na przykład penetracje, uszkodzenia, ale także również jeżeli chodzi o pancerze czołgów, czy przebijemy, w które miejsca celować, gdzie są ich spoty i tak dalej. Teraz sprawdzimy sobie przykładowo, najlepszym chyba przykładem tutaj będzie Progetto włoski. Jest to czołg, który posiada specyficzny pancerz. Otóż, zobaczcie, tutaj mamy działo kalibru 105 mm i zobaczcie, że jak strzelamy zwykłych APCR-ów, wszystkie pociski są rykoszetowane. Przy penetracji tutaj mamy 268. Natomiast, bo następuje rykoszet, jeżeli tu mamy fajnie wszystko napisane, zobaczcie, 40 mm, original angle, kąt 72 stopnie, czyli kąt nam się tutaj utworzył powyżej 70 stopni i z automatu następuje rykoszet. Przy dziale tutaj akurat, które mamy, to jest ważne, bo zaraz do tego dojdziemy, 105 mm, czyli pociski APCR i przeciwpancerne, jeżeli kąt na pancerzu utworzy się powyżej 70 mm, pocisk z automatu rykoszetuje, nie ma losowania penetracji, nie ma sprawdzania grubości pancerza, automatu jest rykoszet. Właśnie, żeby nie było takiej patologii w wocie, stworzono zasadę 3 kalibrów, żeby największe działa mogły przebijać nawet ten pancerz. I teraz, najpierw sobie to porównamy z jakąś dyszką, żeby wam to uświadomić, jak to wygląda. Weźmiemy sobie na przykład CS-a. Teraz zobaczcie. CS na Goldzie ma 315 mm penetracji, a działo ma kalibru 105 mm. I zobaczcie, że działo 105 mm, kaliber 105, przy penetracji 315 dalej się rykoszetuje. Teraz, co oznacza zasada 3 kalibrów? Jeśli kaliber działa przekracza 3-krotnie wartość oryginalną jakby pancerza bez liczenia kąta, czyli w tym przypadku 40 mm. Dlatego też Progetto dostało nerfa, bo miało wcześniej 50 i dużo więcej rykoszetowało, teraz rykoszetuje mniej, ale zobaczcie o co chodzi. Czyli według tej zasady, jeżeli mamy kaliber działa 120 powyżej milimetrów, nie będzie rykoszeta, automatycznie bez liczenia grubości pancerza, bez liczenia kątów, z automatu przebijemy ten pancerz. I żeby wam to udowodnić,
przejdziemy sobie na inny czołg, weźmiemy sobie na przykład 8 metrów i teraz wybierzmy sobie na przykład gwardzistę. Tutaj jest to nazwane, ma nazwę STG. Zobaczcie, że gwardzista ma 122 mm kalibru działa. I sprawdzimy sobie i zobaczcie. Penetracja tylko 212. Nie ma w ogóle rykoszetu. Działa zasada 3 kalibrów. Nieważne jaką mamy penetrację, ważne jest jaką penetrację ma przeciwnik, 40 mm. Jeśli z automatu mamy 122 mm kaliber działa, przebijamy bez liczenia penetracji, bez liczenia wartości pocisku, od razu jest przebicie. Zobaczcie, na Goldzie jest to samo, gdzie wartość jest troszeczkę większa, 248. ACS przykładowo 10 nie mógł tego zrobić. No i teraz możemy już sprawdzić jakąś dychę. No i weźmy sobie przykładowo 114 SP2 i zobaczcie, że 273 penetracji umożliwia nam spenetrowanie 40-metrowego pancerza bez rykoszetu. Oczywiście mówimy to o pociskach AP i APCR. Inaczej to wygląda troszeczkę przy hitach, z tego względu, że hity rykoszetują się dopiero przy 85 stopniach i jest już tam liczone są wartości, odbywa się to w sposób normalny i jest sprawdzany po prostu, czy damy radę przebić. Takie same zasady działają przy STR fale, przy dachu ISie 3, przy dachu Tigera 2. Dużo jest maszyn, gdzie zadziała zasada 3 kalibrów i warto to pamiętać. Przejdźmy znowu do slajdu. Teraz sobie podsumujemy wszystkie 4 pociski. Zaczniemy od pocisków przeciwpancernych. Pierwszą rzeczą, którą sprawdza algorytm gry, jest zasada 3 kalibrów. Jeżeli trzykrotność działa przekracza grubość pancerza w danym miejscu bez skontowania, z automatu jest przebicie, nie jest nic liczone, zadajemy uszkodzenia plus minus 25%. Jeśli zasada 3 kalibrów nie obowiązuje, kaliber działa jest mniejszy, nie jest trzykrotnie większy, sprawdzany jest zasada rykoszetu, czyli jeżeli kąt między pociskiem a pancerzem jest większy niż 70 stopni, z automatu, nieważne jaka jest grubość pancerza, nieważne jaki jest kaliber działa, następuje rykoszet, pod warunkiem, że oczywiście nie zachodzi tu zasada 3 kalibrów. Tak to działa w pociskach przeciwpancernych. Jeżeli pierwsza zasada nie obowiązuje, druga nie obowiązuje, czyli kąt jest mniejszy niż 60 stopni, następuje uderzenie pocisku w pancerz i jest liczona penetracja plus minus 25%. Natomiast dochodzi jeszcze jedna ważna rzecz. W momencie liczenia penetracji, jaką pocisk musi pokonać pancerza przy skontowanym tym pancerzu, następuje normalizacja pocisku. Otóż pociski są tak skonstruowane, że w momencie uderzenia w pancerz przeciwpancerne odchylają się o 5 stopni, niewielką wartość, ale odchylają się, przez to skracają ten kąt, jaki musi pokonać poprzez pancerz pocisk. I w ten sposób jest liczona grubość pancerza. Musimy zapamiętać, że przy pocisku przeciwpancernym jest to 5%. I jeżeli wylosowana wartość penetracji pocisku w momencie uderzenia jest większa niż grubość pancerza z normalizacją, następuje przebicie i zadajemy uszkodzenia plus minus 25%. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o przyciski podkalibrowe? Znowu, zasada 3 kalibrów, to samo co wcześniej omówiłem, rykoszet, tak samo działa 70 stopni, ale tutaj mamy troszeczkę inaczej. Pocisk trafia, liczona jest penetracja losowana plus minus 25%. I teraz, jeżeli chodzi o liczenie grubości pancerza trafionego, nie ma tutaj, jak w przypadku pocisków przeciwpancernych 5%, mamy normalizację pocisku 2%, czyli tylko o 2% odchyla się pocisk i zmienia grubość pancerza, czyli pociski przeciwpancerne częściej będą przebijać ten sam pojazd pod tym samym kątem, ze względu na normalizację, że mają większe odchylenie i tworzy się mniejsza droga do pokonania pancerza przeciwnika. No i później oczywiście, jeżeli penetracja pocisku jest większa i jeżeli większa niż grubość pancerza skontowanego, następuje przebicie i zostają dane uszkodzenia. Co ciekawe, jeszcze tutaj dodam, że
Wargaming tak trochę śmiesznie podaje, że pocisk wpadając do środka, jeżeli przebił, zadaje uszkodzenia i chaotycznie lata po czołgu i może zabić załoganta bądź uszkodzić dany moduł. Ja chciałem wam zrobić odcinek, dużo jest w planie tych odcinków, ale chciałem wam pokazać, gdzie trzeba celować, żeby uszkodzić, na przykład podpalić, żeby wysadzić dany pojazd, gdzie są załoganci, bo jestem w stanie wam to nagrać, ale oczywiście jeśli będą chęci, bo mógłbym to zrobić na przykład dla wszystkich dziesiątek, gdzie celować w każdą dziesiątkę, żeby ją wysadzić albo żeby ją podpalić. Naprawdę ciekawy pomysł na odcinek, ale dajcie znać w komentarzu, czy to by wypaliło. No i teraz mamy podkalibrowy też omówiony. Przejdziemy sobie do kumulacyjnego i tutaj zasady są troszeczkę inne. Nie działa zasada 3 kalibrów. Nie ma czegoś takiego, że jak mamy duży kaliber działa, a małą wartość pancerza zostanie z automatu przebity pancerz. To nie działa. Rykoszet dlatego, tu mamy zwiększoną wartość rykoszetu. Zobaczcie, tu jest ustawiony kąt 85 stopni. I zobaczcie, że dopiero powyżej tego kątu pocisk kumulacyjny zostaje zrykoszetowany. Dużo większa wartość, ale też zobaczcie, jaką trzeba mieć penetrację, jakbym to przeciągnął dalej ten kwadrat i ile musi pokonać przez ten skontowany pancerz pocisk, jaką musi mieć penetrację, żeby tę odległość pokonać, więc to są naprawdę bardzo duże wartości, dlatego pociski kumulacyjne są bardzo dobre, jeżeli chodzi o twardo pancerzone cele, bo mają bardzo dużą penetrację i łatwiej penetrują, mniej rykoszetują, jak dwa poprzednie wcześniej wspomniane pociski. Natomiast nie ma tutaj normalizacji, czyli pocisk się nie odchyla. Tak jak trafi, tak jest uwolniona energia i ta energia penetruje pancerz i wtedy dopiero wiemy, czy ten wylosowana penetracja plus minus 25% umożliwi nam poprzez przeliczenie tego i grubości pancerza skontowanego, czy energia ta pokona tą odległość i czy zadamy uszkodzenia. No i oczywiście uszkodzenia są losowane plus minus 25%. No i teraz mamy pocisk burzący. Oni powinienem nagrać w sumie osobny odcinek, bo tutaj jest bardzo dużo informacji. Ale podstawowe. Zasada 3 kalibrów nie działa tak jak przy kumulacyjnym. Pociski, to jest tak dziwnie określone przez Wargaming, przez WOTA, że rykoszetów praktycznie nie ma. Nie dam se ręki uciąć, ale wydaje mi się, że zdarzały mi się rykoszety nawet na artylerii, strzelając do nich spod pocisków odłamkowo burzących przy minimalnym kącie, tam 1-2 stopnie. Ale nie mam nagrań, nie mogę wam tego pokazać. W każdym razie Wargaming podaje, że nie ma rykoszetów, pocisk zawsze trafia, wybucha i teraz grubość pancerza jest bez normalizacji, czyli w tym miejscu jak trafimy tor lotu pocisku, tak to jest liczone, czy zadamy uszkodzenia, czy nie zadamy, czy zadamy małe uszkodzenia. Więc to jest ważne. I teraz tak, damage jest liczony wprost proporcjonalnie do grubości pancerza. Czyli jak wam pokazywałem, trafia pocisk, wybucha, od środka oddzielają się odłamki, które ranią nam załogę, powodują damage. Jeżeli pancerz jest odpowiednio gruby, to po prostu może energia być niewystarczająca, żeby oderwać odłamki i żeby zadać uszkodzenia. Czyli w najmocniejszych opancerzonych czołgach po prostu strzelając z kajaków możemy nie zadać żadnego damage'u. Materiał nam się zrobił już ponad półgodzinny. Wydaje, że następny odcinek, w którym chciałem nagrać ekrany, gąsienice, jak się zachowują pociski trafiające w różne elementy czołgu, jakie zachodzą algorytmy, jak to jest liczone. Dograłbym jeszcze treningówkę, bo tutaj zabrakło treningówki z zasady 3 kalibrów, więc to też mógłbym zrobić. Ale tak mi się wydaje, że najlepiej by było zrobić odcinki takie półgodzinne, żeby nie robić ich dłuższych, bo one są wtedy męczące, a duża ilość informacji może nam po prostu przejść gdzieś bokiem. Więc mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Mam nadzieję, że nie wyschło masło maślane. I dajcie mi znać po prostu, czy mam nagrywać dalej, czy takie poradniki są ok, czy są zrozumiałe. See ya, dzięki i do następnego.